Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Audi S8. A jak S8, to musi być V8. I tym razem nie mówię o silniku, a o modelu V8, który to był poprzednikiem modelu A8 i o którym to dziś już niestety mało kto pamięta. A model V8 był produkowany w latach 1988-1993 i jego nazwa pochodzi oczywiście od rodzaju silnika, czyli widlastej ósemki, ponieważ ten model był pierwszym w historii Audi autem z V8 pod maską. Niestety model V8 nie był zbyt popularny i tak naprawdę to dopiero następca V8, czyli Audi A8, zdobyło rzeszę fanów na całym świecie. I przez 25 lat doczekaliśmy się 4 generacji A8, a ja właśnie stoję przy jej najnowszym wcieleniu. Aha, i muszę lekko doprecyzować wstęp, bowiem S8 nie zawsze miało V8 pod maską. Druga generacja, o kodowym oznaczeniu D3, miała pod maską V10 o pojemności 5,2 litra i był to silnik, który był montowany również w Lamborghini Gallardo. Taka ciekawostka. Chociaż więcej ciekawostek ma najnowsze S8, które to jest obecnie flagowym modelem A8, odkąd w 2018 roku Audi przestało oferować model A8 W12 z potężnym silnikiem W12, który był również montowany w Bentleyach, jak i w Volkswagenie Phaetonie. Pierwsza ciekawostka przy nowym S8 jest już po złapaniu klamki i otwarciu samochodu. Patrzcie na to. Tak, auto samo podnosi się o 5 cm tylko po to, żeby nam się łatwiej wsiadało lub wysiadało. Wygląda naprawdę niesamowicie, a samo podnoszenie jest bardzo szybkie. Niezłe, co? I to jest standard w S8, tak zwane predyktywne zawieszenie aktywne. I to zawieszenie nie tylko podnosi się przy wsiadaniu czy wysiadaniu, ale także jak zobaczy przeszkodę w postaci np. takiego leżącego policjanta, czyli kamera monitoruje drogę i jak wykryje, że zbliżamy się do takiej poziomej przeszkody, to auto samo podnosi się o te 5 cm tylko po to, żeby zawieszenie połknęło przeszkodę, ale buda jechała niemal bez poruszania się. Pewnie nie było tego widać dobrze na moim filmie, więc dorzucam film z banku prasowego Audi. Robi wrażenie, prawda? Niestety nie działa zawsze idealnie, to jest nie wykrywa zawsze każdego leżącego policjanta, być może przez to, że w Polsce mamy ich miliony różnych, a być może przez to, że to jeszcze nie jest aż tak dobrze dopracowane. Ale i tak, bajer jest niezły i efekt jazdy jest niespotykany. Dobra, ale do technikaliów jeszcze wrócimy. Skupmy się na wyglądzie S8, bo jak na Audi przystało, ten jest ciekawy. Ciekawy, to znaczy bardzo mocno konserwatywny, zwłaszcza w takiej konfiguracji jak u mnie. Ja mam kolor, taki brązowy perłowy, który nieźle gra z chromowanymi i srebrnymi wstawkami. Co więcej, mamy zdjęte znaczki z tyłu, a na dole mamy 4 przeogromne kominy. I tak, to są prawdziwe kominy, które brzmią fenomenalnie. No cudo. Później jeszcze wrzucę więcej, no ale bulgocze jak jakiś amerykański muscle car. Czwarta generacja Audi A8, w tym również S8, ma nieco zaokrągloną tylną część nadwozia, gdzie głównym detalem stał się pas świateł przechodzący przez całą szerokość. I tu możemy mieć w podstawie LEDowy pas, albo w opcji za 11 210 zł pas w technologii OLED. I jak mamy OLEDa, to auto może nas przywitać i pożegnać taką piękną animacją. Zresztą z przodu też możemy mieć różne lampy. Tu do wyboru są aż 3 poziomy. Zwykłe LEDowe, matrycowe LEDowe oraz matrycowe LEDowe ze światłami laserowymi. Chociaż w sumie w S8 w podstawie mamy już matrycowe LEDy, więc możemy jedynie dopłacić do tych laserów. Mój egzemplarz miał ten dodatek i kosztuje on dodatkowe 18 000 złotych. Światła w nocy faktycznie działają rewelacyjnie, a zasięg świecenia robi wrażenie. Robi też wrażenie wielkość auta, gdzie samochód mierzy 5179 mm długości, 1945 mm szerokości oraz 1478 mm wysokości. Wrażenie nawet robią koła, które mogą mieć aż 21 cali, a pod nimi skrywają się ogromne ceramiczne hamulce.
W serii jednak mamy mniejsze koło o średnicy 20 cali, a także zwykłe hamulce. Dopłata do felg 21 cali to 10 tysięcy złotych, a do ceramicznych hamulców 50 tysięcy złotych. Tak, 50 tysięcy. Chociaż to jeszcze rozumiem, nie każdy potrzebuje tak mocne, wręcz torowe hamulce, a także nie każdy potrzebuje aż 21-tonowe koła. Ale przyznacie, że w aucie za minimum 605 tysięcy złotych przydałaby się w podstawie elektrycznie otwierana klapa od bagażnika, prawda? Otóż nie w S8. Tutaj trzeba dopłacić kolejne 3,5 tysiąca złotych po to, żeby klapa była elektryczna. No to jest trochę słabe. Bagażnik ma pojemność 505 litrów i niestety nie możemy jego zwiększyć, czyli nie możemy położyć tylnej kanapy. Ale te 505 litrów powinno wystarczyć, zwłaszcza, że kufer jest ustawny. Pod podłogą mamy koło dojazdowe i zestaw kluczy, a na górze jest jeszcze boczna przegródka, gniazdo pod zapalniczkę i niestety nie ma haczyków na zakupy. Miło za to, że góra bagażnika jest obudowana i nie ma tam gołej blachy. Dobra, ale wskoczmy do środka na te piękne czekoladowe skóry. I ja miałem standardową kanapę z tyłu, bez regulacji oparcia czy podnóżka, bo nie wiem czy wiecie, ale S8, podobnie jak i zwykłe A8, oferuje w opcji za 23 tysiące złotych dwa oddzielne regulowane elektrycznie fotele. Ba, pomiędzy nimi w opcji może mieć nawet lodówkę. Ja tego niestety nie miałem. Ale i tak, w S8 nawet ze zwykłą kanapą jest super wygodnie i super luksusowo. Jest też naprawdę dużo miejsca, a przypomnę, że mam 186 cm wzrostu. Z tyłu w tym wielkim podłokietniku możemy mieć schowaną ładowarkę indukcyjną oraz dodatkowy tablet. I ten tablet możemy sobie wyjąć, jest bardzo ciężki i sprawia wrażenie takiego porządnego, a za jego pomocą możemy sterować audio, klimatyzacją, oświetleniem i tak dalej. Jak dokupimy sobie kolejne opcje, to możemy też dodatkowo sterować klimatyzacją czy ustawieniami fotela. W ogóle fajne są te lampki do czytania, które też są w technologii Matrix LED. Możemy sobie ustawić w punkt, w który lampy mają świecić, w zależności co i jak czytamy. Niestety to też jest opcja za 1500 zł. Opcją jest też gniazdo 230, które kosztuje dodatkowe 1000 zł, a także klimatyzacja czterostrefowa to opcja za 7300 zł. W podstawie są dwie strefy. Jak ktoś chce, to może też za 10 tysięcy złotych dokupić ekrany na tył i wtedy można tam oglądać filmy. Dobra, to siadamy z przodu, bo wydaje mi się, że w S8 to jest najważniejsze miejsce. Fotel jest niesamowicie wygodny, zrobiony z miękkiej i sprężystej skóry, który ma mnóstwo ustawień. Możemy dopompować boczki, żeby nas lepiej trzymały w zakrętach. Możemy włączyć masaż, podgrzewanie czy wentylację. To wszystko oczywiście to opcje, bo w podstawie fotel jest elektryczny i ma pamięć. Za resztę trzeba dopłacić. Kierownica w podstawie jest regulowana elektrycznie, a w opcji może być dodatkowo podgrzewana. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, która po odpaleniu robi mały pokaz. Patrzcie na to. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale nie dość, że wysuwają się dwie akustyczne soczewki po bokach, to dodatkowo odsłaniają nam się nawiewy. Szok. Jeszcze większy szok jest, jak odpalimy to audio, bo jest to zestaw Bang Olufsen o mocy 1920 W, w skład którego wchodzą 23 głośniki, wzmacniacz, subwoofer, no gra to wszystko cudownie. Jest cudownie drogie, bo ten zestaw to opcja za 38 tysięcy złotych. Można też kupić tańszego Banga za 7 tysięcy złotych lub zostać przy seryjnym audio i słuchać tylko wydechu, a te niemal 40 tysięcy złotych zachować na paliwo. I ja bym tak zrobił. Wróćmy do deski, która wygląda niesamowicie nowocześnie, elegancko i jest dość ciężka w obsłudze, przynajmniej na początku. Niemal wszystkie opcje są sterowane za pomocą dotyku, co w moim odczuciu jest złe i skomplikowane. Ciężko cokolwiek zmienić bez odrywania wzroku od jezdni, a co gorsza, niemal wszędzie jest plastik Piano Black, ale to wszędzie. Wygląda on ładnie, ale szybko zbiera kurz, palcuje się, rysuje i co jest najsłabsze, to odbija on mocno promienie słoneczne. No zobaczcie na to, bez okularów ledwo jechałem. Widać też ślady paluchów, no i zarysowania, a auto odebrałem z myjni dzień wcześniej i było też czyszczone w środku. Zresztą popatrzcie na kluczyk, ten jest strasznie porysowany. Ja wiem, że to tylko kluczyk i że mając system bezkluczykowy nie wyjmuje się go z kieszeni, ale jak się już go wyjmie, to te rysy bolą. Reszta materiałów jest bardzo dobrej jakości, chociaż pojawiają się drobne skrzypnięcia, ale tylko pod mocnym naciskiem.
Mam też lekką uwagę do delikatnie popękanej skóry na fotelu kierowcy. A przypomnę, auto ma 12 000 km przebiegu. Wróćmy do tych ekranów, bowiem ekrany w aucie mamy minimum 3. Pierwszy to cyfrowe zegary, które mają mnóstwo danych do wyświetlania i 2 motywy. To znaczy motywów jest podobno więcej, bo znalazłem, że S8 może mieć klasyczne okrągłe zegary, ale nie potrafiłem ich uruchomić. A szkoda, bo te byłyby idealne, a te motywy, które tu Wam pokazuję, są po prostu brzydkie. S8, jak widzicie, może też mieć tryb nocny z noktowizorem, czy mapę możemy rzucić na całe zegary. Kolejne ekrany to na środku deski, gdzie górnym obsługujemy multimedia, a dolnym ustawienia auta. To tak w dużym skrócie, bo część opcji auta jest też na górnym. Dotyk działa świetnie, a sam system działa dość szybko, chociaż jak widzicie, czasem sobie lekko przytnie. Dodatkowo posłuchajcie, jak działa dotyk. Słyszeliście takie kliknięcia? To dobrze słyszeliście, bo ekrany w Audi wykorzystują aktywne haptyczne sprzężenie zwrotne. Czyli my czujemy, jakbyśmy coś nacisnęli, co dodatkowo jest jeszcze sygnalizowane dźwiękiem. Uczucie bardzo fajne, ale to wciąż jest ekran dotykowy, dość ciężki w obsłudze w czasie jazdy. Miłym akcentem są podświetlane klamry od pasów, po to, żeby w nocy łatwiej w nie trafić. Mamy też opcjonalne elektryczne rolety w tylnych oknach, a także i soft close, czyli dociąganie drzwi. Przyznacie, że dużo tu technologii. To co? Czas popatrzeć na schowki w takim telegraficznym skrócie i zaraz zaglądamy pod maskę. A tam jest na co popatrzeć. No dobra, to otwieramy machę, a tam potężne 4-litrowe V8 o mocy 571 koni oraz o momencie 800 Nm. Potęga! I tak, jest to silnik benzynowy, a nie silnik diesla, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie nowe modele Audi S mają już silniki diesla, poza właśnie S8. I jak słyszeliście na początku, brzmi jak szatan. No posłuchajmy tego jeszcze raz. Cudo! Poważnie, auto gada lepiej niż RS6 i RS7 z 2021 roku, a RS6 i RS7 mają dokładnie ten sam silnik i też mają filtr cząstek stałych. Nie wiem, co tu się stało, ale podoba mi się i wnioskuję, żeby RS6 i RS7 też tak gadały. No ten dźwięk jest tak dobry, że aż nie pasuje do takiej limuzyny. No szok! No i S8 ma prawdziwe quattro, czyli na torsenie, a to oznacza fenomenalną trakcję. Czas od 0 do 100 według producenta powinien wynosić 3,8 sekundy, a ja to oczywiście zweryfikowałem. Wynik to 3,7 sekundy. No petarda! A przypominam, że mówimy o niemal 5,2-metrowej limuzynie, która waży 2305 kg i ma około 21 cali. Niezła rakieta. Powyżej 100 km na godzinę też jest bardzo szybko i auto puchnie dopiero przy 250, bo do tylu jest ograniczone elektronicznie. Czas od 100 do 200 wynosi 9,1 sekundy, a od 50 do 155,8 sekundy. Jest bardzo, ale to bardzo szybko i bardzo komfortowo. To znaczy, jak trzeba, to S8 jest niesamowicie zwrotne i sztywne, a jak trzeba, to płynie przez nierówności. I mówiąc płynie, naprawdę mam na myśli płynie, bo to magiczne zawieszenie monitorujące drogę w trakcie jazdy robi cuda i poważnie jest super komfortowe. Jazda po nierównych drogach jeszcze nigdy nie była tak wygodna.
I to jest niesamowity paradoks tego auta, że pomimo 3,7 sekundy do setki i dźwięku, którego pozazdrościć może niemal każdy, to tym autem najlepiej mi się powoli toczyło przez miasto. Wystarczy mi sama świadomość tego, że jak trzeba, to depnę i znikam. Oczywiście znikam po chwili, bo skrzynia w zwykłym ustawieniu ma niestety laga. Ale jak przestawimy się w sport, to jest lepiej i to znacznie. Nie no, na brak osiągów i sportowych doznań nie ma co narzekać. Jest naprawdę zaskakująco dobrze i mówię, w trybie sport jest auto niesamowicie zwinne. Wręcz nie wierzyłem, jak dobrze to auto szybko skacze po pasach i zmienia swoje położenie. No dużo pomaga w tym tylna oś skrętna, która pozwoliła na promień skrętu na poziomie 11,4 metra, co jest bardzo dobrą wartością jak na tak wielki samochód. A jak tak wielki samochód, to i potrzeba wielkich hamulców. Te u mnie to opcja, tak jak mówiłem na początku, za 50 000 złotych, ale podobno bardzo potrzebna. Mówię podobno, bo sam jeździłem zawsze S8 z ceramiką, ale słyszałem kilka komentarzy, że zwykłe hamulce do tak mocnego i ciężkiego auta po prostu nie wystarczają. No cóż, potwierdzam, że z ceramiką auto hamuje jak szalone. To jeszcze taka ciekawostka, ten silnik w S8 jest wspomagany miękką hybrydą oraz ma system odłączania połowy cylindrów, jak jedziemy spokojnie. Kolejna ciekawostka to pojemność baku paliwa, który wynosi 82 litry i który starcza na około 400 km w mieście. I to tylko jeśli jeździmy spokojnie. Ale to chyba nikogo nie dziwi, że ta wielka i mocna Landara pali dużo, w mieście ponad 20 litrów. Na trasie da się zejść do 10 litrów, ale tylko przy jeździe do 90 km na godzinę. Pora więc na cennik. Podstawowe Audi S8 kosztuje 605 200 zł. Jak dobrze słyszeliście w teście, dodatki kosztują sporo i tak testowany egzemplarz kosztował 910 000 złotych. A to jeszcze nie był koniec i jak się mocniej pobawiłem konfiguratorem i dopchałem niemal wszystko pod korek, to pękła bańka. I to tak mocno pękła. No jest drogo, ale w tej klasie cała konkurencja kosztuje tak samo dużo i tak samo każe sobie płacić słono za dodatki. Audi S8 pod względem technologicznym to majstersztyk. Ilość użytych bajerów oraz jakość ich działania jest absolutnie na najwyższym poziomie. Komfort podróżowania oraz trakcja napędu quattro robią niesamowite wrażenie, chociaż ja z tego auta zapamiętam co innego. Samo poziomujące się aktywne zawieszenie oraz fenomenalny dźwięk wydechu. No S8 brzmi niemal jak jakiś amerykański muscle car, co strasznie mi się podoba. No genialnie brzmi to auto. Szkoda tylko tej obsługi, która jest mocno zagmatwana, niemal wszystko za pomocą dotyku oraz wszędzie mamy te błyszczące plastiki, które rysują się, palcują i odbijają światło. Gdyby nie to wnętrze, to byłoby idealnie, bo naprawdę pod względem właściwości jezdnych auto robi ogromne wrażenie. I jeszcze taki mały off-topic. Zawsze mnie zastanawia, kto w takiej limuzynie ma lepiej? Szofer, czy może jednak osoba na tylnej kanapie, która jest wożona przez szofera? Cześć!